Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na nagi tort walentynkowy. Dużego doświadczenia z tortami nie mam, ale czego się nie robi dla miłości, prawda? Proponuję jasny, puszysty biszkopt z 5 jaj, bez proszku do pieczenia, nasączony ponczem z amaretto, przełożony bitą śmietaną i truskawkami. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego tortu zaczynamy od biszkoptu, który będzie stanowił bazę deseru. W tym celu przesiewamy 120 g mąki pszennej i 45 g mąki ziemniaczanej w celu pozbycia się grudek. Miskę z mąką na chwilę odstawiamy i zabieramy się za ubijanie jajek. Do dużej miski wlewamy białka z 5 dużych jajek i ubijamy mikserem na wysokich obrotach, aż uzyskamy sztywną pianę. Uważajmy, żeby nie przebić przy tym białek. Jeśli to zrobimy, podejdą one płynem i trzeba będzie powtórzyć cały proces. Pod koniec ubijania białek zaczynamy dodawać do nich 165 g drobnego białego cukru. Róbmy to powoli, partiami, najlepiej po jednej łyżce, za każdym razem dokładnie łącząc je z pianą. Po dodaniu całego cukru zmniejszamy obroty na niskie i dodajemy do białek żółtka, które wcześniej od nich oddzieliliśmy. Żółtka dodajemy tak samo jak cukier. Powoli, najlepiej pojedynczo, za każdym razem miksując składniki do całkowitego połączenia. Im puszystsza będzie masa na końcu tego procesu, tym lepiej wyrośnie nasz biszkopt, więc warto się do tego przyłożyć. Po połączeniu żółtek z białkami dodajemy do nich przesianą mąkę pszenną i ziemniaczaną. Najbezpieczniej jest zrobić to w 2, może 3 partiach. Masę delikatnie mieszamy za pomocą silikonowej szpatułki, uważając przy tym, żeby nie wybić zbyt dużo powietrza, które udało nam się wcześniej wtłoczyć w ciasto w czasie ubijania jajek. Musimy to też zrobić na tyle dokładnie, żeby mąka nie osiadła na dnie naczynia. Gotowe ciasto powinno być gładkie i puszyste. Po dokładnym wymieszaniu ciasta przelewamy je do formy z dnem wyłożonym papierem do pieczenia. U mnie jest to blaszka w kształcie serca o szerokości 22 cm w najszerszym miejscu i o długości 21 cm. Ścian formy niczym nie smarujemy i nie wykładamy papierem. Tak przygotowany biszkopt wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza, grzejącego w funkcji góra-dół na około 30-35 minut do suchego patyczka. Upieczony biszkopt wyjmujemy z piekarnika i upuszczamy na blat z wysokości 30-40 cm. W ten sposób błyskawicznie wybijemy z niego powietrze, a sam biszkopt utrzyma kształt i nie opadnie. Teraz musimy poczekać, aż biszkopt całkowicie wystygnie. Dopiero wtedy będziemy mogli wyjąć go z blaszki. Dlatego polecam przygotować go dzień przed składaniem. Drugiego dnia możemy zająć się pozostałymi elementami naszego prostego tortu. Zaczynamy od ponczu, na który składa się 100 ml amaretto i 100 ml przygotowanej i wystudzonej wody. Płyny dokładnie ze sobą mieszamy i na chwilę odstawiamy. Następnie zajmujemy się przełożeniem. Do dużej miski wlewamy około 300 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki i ubijamy ją na puszystą masę. Jeśli chcecie, możecie ubić ją z dodatkiem mascarpone i cukru pudru, ale mi zależy na tym, żeby tort był jak najlżejszy. Ubitą śmietankę odstawiamy do lodówki na czas przygotowania reszty składników. Tak naprawdę pozostały nam już tylko truskawki, które dokładnie myjemy. Następnie pozbywamy się z nich szypułek i kroimy je w połówki, ćwiartki lub plasterki, zależnie od ich wielkości i Waszych preferencji. Kiedy wszystko jest już odpowiednio przygotowane, możemy powrócić do naszego biszkoptu. Wystudzony biszkopt odcinamy od boków blaszki za pomocą długiego, ostrego noża i wyjmujemy go z formy. Ciasto obracamy dołem do góry i ściągamy z niego papier do pieczenia. Od tej strony biszkopt jest równy, więc wykorzystamy ją jako wierzch naszego tortu.
Tak przygotowany biszkopt kroimy na 3 w miarę równe blaty. Możemy to zrobić za pomocą noża strunowego lub, tak jak w moim przypadku, długiego noża do pieczywa. Dodatkowo wspomagam się klipsami, które ułatwiają równe prowadzenie ostrza. Na tym etapie nareszcie możemy zabierać się za składanie tortu. Blat, który będzie stanowił spód, umieszczamy na podstawce, paterze lub, jak w moim przypadku, desce, na której będziemy składać tort. Biszkopt solidnie nasączamy przygotowanym wcześniej ponczem. Na nasączony blat wykładamy 1/3 ubitej śmietanki i równo rozprowadzamy ją po całej powierzchni za pomocą szpatułki. Następnie gęsto wykładamy na nią pokrojone wcześniej truskawki i przykrywamy je kolejnym blatem, który dociskamy do spodu w celu równego rozprowadzenia śmietany i sklejenia warstw. Z drugim blatem postępujemy tak samo jak z pierwszym. Nasączamy go ponczem, następnie wykładamy na niego 1/3 śmietany, którą rozprowadzamy po całej powierzchni i układamy na niej kolejną warstwę truskawek. Ja na tym etapie zakładam na tort rant od blachy, w której piekłem biszkopt, i nakładam ostatni blat. Wam polecam składanie tortu w rancie od samego początku, wtedy będziecie mieć pewność, że wyjdzie równy. Raz jeszcze dociskamy blaty, żeby wyrównać ciasto, i równo rozlewam resztę ponczu. Na górę tortu wykładamy pozostałą część ubitej śmietanki i rozprowadzamy ją równo po całej powierzchni. Wierzch tortu dekorujemy truskawkami, które możemy ułożyć w walentynkowy kształt, np. serce. Na końcu delikatnie posypujemy wszystko płatkami migdałów i odstawiamy tort do lodówki na przynajmniej 2 godziny. Po tym czasie nasz walentynkowy nagi tort z bitą śmietaną i truskawkami jest gotowy do podania. Można się częstować. Musicie mi wybaczyć, pierwszy kawałek dostała żona, ale spokojnie, razem też możemy spróbować. Tort jest leciutki i delikatny, bez żadnych ciężkich mas. Śmietana i truskawki świetnie ze sobą współgrają, a amaretto nadaje całości charakteru. Żona zadowolona, ja zadowolony, misja wykonana. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie desery Wy szykujecie w tym roku na walentynki. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!